Po wyjściu z Pałacu Biskupiego udajemy się jeszcze na krótki spacer po najstarszej historycznej części Nysy, zwanej kiedyś Śląskim Rzymem. Ulicą Grodzką dochodzimy do Rynku Solnego. Wznosi się przy nim kościół Zniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Wcześniej znajdował się w tym miejscu kościół i zakon Bożogrobców, rycerski zakon wywodzący się z Ziemi Świętej. Biskup wrocławski Karol Habsburg przekazał kościół i tereny przyległe jezuitom. Od połowy XVII wieku na Rynku Solnym powstał kościół Najświętszej Marii Panny, seminarium Świętej Anny oraz kolegium i gimnazjum jezuickie. Kościół to jedyny obiekt na Rynku Solnym czekający na remont. W seminarium Świętej Anny mieści się obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia. W latach 1863-1865 dzięki staraniom błogosławionej Marii Luizy Merkert został wybudowany dom macierzysty Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek. Okazałą budowlę wzniesiono w stylu klasycystycznym. Narożniki budynku zdobią figury świętego Michała Archanioła i świętej Barbary. Na tralkowym balkonie znajduje się medalion z głową błogosławionej Marii Luizy Merkert. Zakon założyły 4 młode dziewczyny, siostry Maria i Matylda Merker, Klara Wolf i Franciszka Werner. Elżbietanki niosą pomoc chorym i ubogim na 4 kontynentach. Dawne kolegium i gimnazjum jezuickie to dziś Karolinum, pierwsze liceum ogólnokształcące i gimnazjum nr 4. Na początku istnienia obecnego Karolinum rezydował tu Christoph Scheiner, twórca helioskopu i odkrywca plam na Słońcu. Brama z portykiem posiada barokowe dekoracje w postaci kartusza herbowego i wazonów. Do jezuitów należał również niewielki kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Był to pierwotnie kościół gotycki, ale po wielu przebudowach zatracił swój pierwotny charakter. Idziemy teraz ulicą Celną. Na ulicy Brackiej widoczna jest bryła kościoła świętych Piotra i Pawła, będzie o nim oddzielny film. Na ulicy Brackiej zachowało się kilka kamienic odbudowanych po wojnie, zwieńczonych barokowymi szczytami. Idąc w kierunku rynku mijamy fontannę Trytona. Ta piękna fontanna kojarzy się z Rzymem, bo tam znajduje się słynna fontanna Berniniego o tej samej nazwie. Została wykuta przez nieznanego autora w sławnowickim marmurze w latach 1701-1702. Stanowi dziś jeden z najcenniejszych zabytków miasta. Trzon z delfinami wieńczy czara w kształcie muszli, na której klęczy Tryton, pół człowiek, pół ryba. Tryton gra na muszli. Jest to barokowy symbol harmonii i pokoju. Dochodzimy do rynku ulicą Bracką. Za budynkami widoczna jest współczesna wieża ratuszowa. Odbudowę zniszczonego ratusza z wieżą zakończono 22 grudnia 2008 roku. Ażurowa wieża z punktem widokowym ma 50 metrów. Na rynku znajduje się jedno z najwspanialszych dzieł świeckiej architektury mieszczańskiej. To dom wagi miejskiej. Zabytkowy budynek, który wzniesiono w latach 1602-1604. Był dwukrotnie niszczony. W czasach napoleońskich i w 1945 roku, kiedy wysadziła go w powietrze Armia Czerwona. W latach 1947-48 dokonano niepełnej rekonstrukcji, a w 2011 roku przeprowadzono renowację fasady, zachowanych fresków i zrekonstruowano wystrój rzeźbiarski. Na elewacji północnej i południowej zachowały się fragmenty średniowiecznej polichromii z motywami heraldycznymi. Śródrynkowa zabudowa jest współczesna,
choć próbuje nawiązać do tej sprzed lat. Dziesiątego października 2018 roku na Nyskim Rynku stanął konny pomnik Józefa Piłsudskiego. Monument odlany z brązu ma masę 2,5 tony. Jego autorem jest profesor Marian Molenda. Dawniej w tym miejscu stał pomnik Fryderyka Wielkiego. Śródrynkowa zabudowa dawnego rynku pokazana jest na tej planszy. Największym zabytkiem sakralnym w Nysie jest bazylika pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła i świętej Agnieszki oraz późnogotycka dzwonnica stojąca przy kościele. W przyziemiu kościoła znajduje się neogotycka kruchta z 2 kamiennymi, bogato zdobionymi portalami. W południowo-zachodnim narożniku zachowała się grupa ukrzyżowania z 1729 roku. Kościół nakryty jest spadzistym dachem o powierzchni 4000 m2. Pod względem kubatury jest to drugi po gdańskiej bazylice mariackiej zabytkowy kościół w Polsce. Bryła kościoła opięta jest uskokowymi przyporami. Jest to obiekt halowy, trójnawowy, 10-przęsłowy, orientowany, zbudowany z jasnoszarego piaskowca i cegły. Świątynię otacza 16 gotyckich kaplic i 2 barokowe. Od strony prezbiterium do bryły kościoła przylega oktagonalne baptysterium połączone z nim łucznikiem oraz tzw. mała zakrystia, też na 8-bocznym planie z wieżyczką. Na halenicy dachu znajduje się sygnaturka. Ostrołukowe okna zdobione są masferkami. 20 metrów od kościoła wznosi się masywna, 4-kondygnacyjna wieża o charakterze włoskiej campanili. Budynek o wysokości 40 metrów zbudowany został na planie kwadratu. Uwagę zwraca kamienna dekoracja rzeźbiarska. Na 4. kondygnacji znajduje się 9 dzwonów oraz zegar z kurantem. W pobliżu kościoła wznosi się zabytkowy budynek sądu rejonowego. Został zbudowany w 1898 roku. Pierwotnie mieścił się w nim internet Gimnazjum Carolinum. Spacer po Nysie był ostatnim punktem programu 3. dnia wycieczki po ziemi opolskiej.